Każdego dnia miliony ludzi otwierają schłodzoną Coca-Colę, nawet nie podejrzewając, jak ogromna operacja kryje się za tym pierwszym łykiem. A czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że podczas wielkich wydarzeń sportowych zamienia się to w prawdziwy przemysłowy wyścig? Fabryki pracują bez przerwy, ciężarówki ruszają pełne towaru, sklepy zwiększają zapasy, a bary szykują się na każdy decydujący mecz. I najważniejszym szczegółem tego odcinka nie jest tajna receptura Coca-Coli. Tajemnica kryje się gdzie indziej. Co dzieje się pomiędzy wodą, syropem, gazem, butelką i elektroniczną kontrolą? I jak wygląda logistyka aż do sklepu, zanim miliony kibiców otworzą Coca-Colę, gdy na ekranach trwa mecz? Zostań ze mną, bo dziś odkryjesz całą tę drogę. Witamy serdecznie na kanale Fabryki i Fakty. Dziś wejdziemy na linię produkcyjną, gdzie uzdatniona woda, ogromne zbiorniki, gaz pod ciśnieniem, maszyny rozlewnicze, czujniki i roboty pracują niczym perfekcyjna choreografia, aby dostarczyć to samo doświadczenie w każdej butelce. Zanim Coca-Cola trafi do Twojej ręki, przechodzi przez rygorystyczne etapy. Woda jest filtrowana i standaryzowana, syrop przygotowuje się w wielkich zbiornikach, dwutlenek węgla zostaje wprowadzony w idealnym momencie, a każde opakowanie musi otrzymać dokładną objętość, zanim ruszy z imponującą prędkością po taśmach. I wszystko to musi zostać sprawdzone w ciągu kilku sekund. Kamery wyszukują błędy na etykiecie, czujniki mierzą poziom i ciśnienie, systemy odrzucają sztuki poza normą, a zespoły kontrolują każdą partię. Niewielka różnica może oznaczać odrzut, opóźnienie i stratę w operacji, która zależy od precyzji. A jeśli w poprzednim odcinku o mleku skondensowanym zobaczyłeś, jak ciśnienie, ciepło i idealny moment zamieniają mleko w kremowy, powtarzalny produkt, tutaj logika przemysłowa jest podobna, tylko że teraz wyzwaniem jest kontrolowanie wody, syropu, gazu i opakowania przy ogromnej prędkości, bez przepuszczenia żadnej odchyłki. Więc zasubskrybuj Fabryki i Fakty, bo dziś pytanie jest proste. Który etap wydaje Ci się najbardziej imponujący? Mieszanie napoju, rozlew z dużą prędkością, czy kontrola, która wykrywa niewidoczne wady? Od tej chwili prześledzimy drogę Coca-Coli, a wszystko zaczyna się od najprostszego i najważniejszego składnika ze wszystkich – wody. Może to brzmieć dziwnie, ale pierwszą wielką gwiazdą Coca-Coli nie jest cukier ani gaz, ani słynny koncentrat. Jest nią woda. Zanim pojawi się choćby jedna bąbelkowa iskra, zanim butelka trafi na taśmę i zanim napój zyska swój charakterystyczny kolor, wszystko zaczyna się od prostego płynu, który trzeba uzdatnić z niezwykłą precyzją. W fabryce napojów gazowanych woda nie może po prostu wpłynąć i zostać użyta. Przechodzi przez filtry, analizy i systemy oczyszczania, które usuwają cząstki, zapachy i odchylenia mogące zmienić końcowy smak. Celem jest przekształcenie zwykłego surowca w stabilną, bezpieczną i ustandaryzowaną bazę. I tutaj pojawia się imponujący szczegół. Dla konsumenta Coca-Cola musi smakować znajomo w każdym miejscu. Nieważne, czy jest kupiona w małym sklepie, w ruchliwym barze szybkiej obsługi, czy w pobliżu stadionu w dniu wielkiego meczu. Doświadczenie musi być niemal takie samo. Dlatego fabryka traktuje wodę tak, jakby stroiła instrument muzyczny. Jeśli jedna nuta zabrzmi inaczej, zmienia się cała kompozycja. Minerały, kwasowość, czystość i cechy sensoryczne są monitorowane, aby napój miał oczekiwany standard jeszcze zanim otrzyma syrop. Po takim przygotowaniu woda trafia do ogromnych zbiorników ze stali nierdzewnej. Z zewnątrz wyglądają prosto, ale działają jak ciche serce produkcji. W ich wnętrzu czujniki śledzą ważne parametry, a zautomatyzowane systemy kontrolują przepływ na wejściu i wyjściu. To właśnie w tym momencie wiele osób wyobraża sobie, że fabryka zaczyna bezpośrednio pracować nad tajną recepturą. Ale proces przemysłowy nie musi zdradzać tego sekretu, aby fascynować. Prawdziwe widowisko kryje się w skali, precyzji i perfekcyjnym powtarzaniu każdego etapu. Koncentrat używany w produkcji trafia do zakładów w kontrolowanym systemie. Na jego podstawie fabryka przygotowuje syrop, który zostanie połączony z uzdatnioną wodą. Ta mieszanka musi zachować rygorystyczne proporcje, bo minimalna różnica może wpłynąć na tysiące litrów napoju.
Wyobraź sobie zwykłą kuchnię, tylko powiększoną do gigantycznej skali. Zamiast dzbanka ogromne zbiorniki, zamiast łyżki przemysłowe mieszadła, zamiast jednej osoby sprawdzającej smak, urządzenia, technicy i czujniki pracujące jednocześnie, aby utrzymać wszystko w normie. Syrop przygotowuje się z dużą ostrożnością, ponieważ to w nim skupia się znaczna część tożsamości napoju. To właśnie tutaj zaczyna powstawać baza koloru, aromatu i smaku. A gdy mówimy o marce rozpoznawalnej na całym świecie, każdej odchyłki trzeba uniknąć, zanim partia ruszy dalej. Podczas gdy jeden zbiornik jest w przygotowaniu, drugi może być już gotowy, by zasilić kolejny etap. W tym samym czasie napływają nowe partie uzdatnionej wody. Fabryka działa jak nieprzerwanie obracający się mechanizm, w którym każdy sektor zależy od poprzedniego, aby produkcja nie stanęła. A podczas wielkich wydarzeń, takich jak międzynarodowe turnieje sportowe, ta synchronizacja staje się jeszcze ważniejsza. Popyt rośnie, sklepy się przygotowują, bary wzmacniają zapasy, a centra dystrybucyjne muszą otrzymać wystarczającą ilość produktu, by nadążyć za rytmem spotkań. Częstym błędem jest myślenie, że najbardziej złożona część Coca-Coli kryje się wyłącznie w sekrecie receptury. Ale wewnątrz fabryki codzienne wyzwanie jest inne. Powtórzyć miliony razy produkt o tym samym standardzie, nie pozwalając, by prędkość, skala i presja popytu obniżyły jakość. Gdy uzdatniona woda i syrop są już gotowe, trafiają do etapu kontrolowanego łączenia. Mieszanka musi stać się jednorodna, jakby każda kropla niosła tę samą proporcję smaku. Nic nie może być zbyt skoncentrowane w jednej części, ani zbyt słabe w innej. Właśnie dlatego zbiorniki mają systemy mieszania i pomiaru. Pomagają one utrzymać jednolitą mieszankę, zanim napój ruszy dalej. Brzmi prosto, ale pomyśl o skali wyzwania. Zrobić to nie w jednej szklance, lecz w objętościach zdolnych napełnić tysiące opakowań. W tym momencie Coca-Cola nie ma jeszcze tego musującego wrażenia, które wszyscy rozpoznają. Ma już płynną bazę, kolor i profil smakowy, ale brakuje elementu, który całkowicie zmienia doświadczenie – dwutlenku węgla. I ciekawe jest to, jak gaz zmienia wszystko. Bez niego napój straciłby część orzeźwiającego odczucia, dźwięku przy otwieraniu butelki, a nawet tej szybkiej pianki, która pojawia się w szklance. Bąbelki są małe, ale odgrywają ogromną rolę w tożsamości produktu. Zanim napój otrzyma gaz, musi znajdować się w odpowiednich warunkach. Temperatura, ciśnienie i skład muszą ze sobą współgrać. Nie wystarczy po prostu wtłoczyć gazu do płynu. Karbonizacja to etap techniczny, kontrolowany i niezbędny, aby zagwarantować oczekiwany rezultat. A jeśli podoba Ci się poznawanie kulis tej operacji, zostaw już teraz polubienie. To pomaga fabrykom i faktom dalej pokazywać procesy przemysłowe, które z zewnątrz wydają się proste, ale w środku skrywają maszyny, liczby i imponujące decyzje. Najciekawsze jest to, że wszystko do tej chwili wydarzyło się, zanim butelka pojawiła się jako główna bohaterka. Woda została uzdatniona, syrop przygotowany, mieszanka skontrolowana, a każda partia poprowadzona do następnej fazy. Dopiero wtedy produkcja naprawdę zaczyna nabierać prędkości. Od teraz wchodzimy w jedną z najbardziej hipnotyzujących części fabryki. Etap, w którym gaz zostaje wprowadzony, opakowania nadjeżdżają jedno po drugim, a linie rozlewnicze pracują z tak ogromną prędkością, że ludzkie oko niemal nie potrafi za nimi nadążyć. Teraz, gdy uzdatniona woda i syrop zostały już przygotowane, Coca-Cola wciąż nie jest kompletna. Brakuje elementu, który zmienia całe doświadczenie – dwutlenku węgla. To on tworzy bąbelki, dźwięk przy otwieraniu butelki, szybką piankę w szklance i to orzeźwiające wrażenie, które wiele osób od razu kojarzy z tym napojem. Ale nasycanie napoju gazem na skalę przemysłową nie polega po prostu na wpuszczeniu gazu do płynu. Aby bąbelki miały właściwy efekt, fabryka musi z niezwykłą precyzją kontrolować temperaturę, ciśnienie i przepływ. Jeśli którykolwiek z tych czynników wyjdzie poza normę, rezultat może całkowicie się zmienić. Przed tym etapem mieszanka może zostać schłodzona, aby ułatwić wchłanianie gazu. Dzieje się tak, ponieważ chłodniejsze płyny lepiej zatrzymują nasycenie dwutlenkiem węgla. Następnie napój przechodzi przez zamknięte urządzenia, gdzie gaz jest wprowadzany w sposób kontrolowany i równomierny.
I tutaj zaczyna się jedna z najbardziej imponujących części fabryki. Napój przestaje być tylko mieszanką przygotowaną w zbiornikach i trafia do ciągłej linii, gdzie liczy się każda sekunda. Od tego momentu zatrzymanie produkcji bez powodu może oznaczać opóźnienie, marnotrawstwo i utratę wydajności. Podczas gdy gazowana Coca-Cola płynie rurociągami, opakowania zaczynają pojawiać się w przyspieszonym rytmie. Butelki PET, butelki szklane i puszki mogą przechodzić przez różne systemy, ale wszystkie muszą podlegać tej samej zasadzie: czyszczenie, ustawienie, napełnienie, zamknięcie i kontrola. W przypadku butelek nadjeżdżają one kolejno na taśmach jak niekończący się szereg. Niektóre przechodzą przez wewnętrzne płukanie, inne przez systemy wydmuchu lub przygotowania, zależnie od rodzaju opakowania. Celem jest upewnienie się, że są gotowe, zanim przyjmą napój. Potem przychodzi rozlew. To jedna z tych scen, które działają niemal hipnotyzująco. Dysze napełniające opuszczają się lub ustawiają przy opakowaniach, napój wpływa z dużą prędkością, a każda sztuka otrzymuje dokładną ilość. Wszystko dzieje się tak szybko, że ludzkie oko ledwo nadąża. Najciekawsze jest to, że maszyna nie może po prostu wlać płynu w dowolny sposób. Ponieważ napój jest już nagazowany, napełnianie musi respektować ciśnienie, aby uniknąć nadmiaru piany. Jeśli piany powstanie zbyt dużo, objętość może być niewłaściwa, a opakowanie może zostać odrzucone. Dlatego przemysłowe nalewarki pracują z precyzyjną synchronizacją. Opakowanie wjeżdża, zostaje ustawione, otrzymuje napój, przechodzi do zamknięcia i po kilku chwilach opuszcza stację. To jak mechaniczna choreografia, powtarzana tysiące razy bez utraty rytmu. W puszkach proces również wymaga szybkości i ostrożności. Muszą zostać napełnione, zamknięte i szczelnie zaciśnięte, aby utrzymać gaz aż do momentu spożycia. Źle wykonane uszczelnienie może naruszyć produkt, obniżyć ciśnienie wewnętrzne albo spowodować wycieki podczas transportu. W butelkach PET nakrętka staje się elementem decydującym. Musi zostać założona z odpowiednim momentem do kręcenia, ani zbyt luźno, ani w niewłaściwy sposób za mocno. Wydaje się to drobiazgiem, ale właśnie to zamknięcie pomaga zachować gazowanie, aż napój trafi do lodówki konsumenta. A gdy mówimy o wielkich wydarzeniach sportowych, ta prędkość nabiera jeszcze większego znaczenia. Przed ważnym meczem supermarkety, bary i restauracje muszą być zaopatrzone. Wtedy każda linia rozlewnicza staje się częścią znacznie większej operacji, która zaczyna się w fabryce, a kończy w chwili rozpoczęcia spotkania. Wyobraź sobie tysiące butelek przesuwających się po taśmie, podczas gdy po drugiej stronie miasta kibice już kupują napoje na wieczorne oglądanie meczu. Produkcja nie widzi tylko pojedynczego opakowania, widzi partie, zmiany, zamówienia, ciężarówki i napięte terminy. To właśnie na tym etapie wiele osób jest zaskoczonych. Produkcja Coca-Coli nie polega wyłącznie na składnikach. Polega na ruchu. Fabryka musi zmienić płyn w zapakowany produkt z zawrotną prędkością, nie tracąc kontroli, bezpieczeństwa i powtarzalności w każdej sztuce. A teraz pytanie do Ciebie. Które opakowanie najlepiej pasuje do dnia wielkiego meczu? Mocno schłodzona puszka, klasyczna szklana butelka czy duża butelka do podzielenia się z rodziną i znajomymi? Napisz w komentarzu i powiedz też, z jakiego miasta jesteś. Chcę wiedzieć, skąd ogląda nas społeczność fabryk i faktów. Po rozlewie produkt wciąż nie jest gotowy, aby ruszyć na rynek. Na tym etapie wiele rzeczy może pójść nie tak. Nakrętka poza normą, wgnieciona puszka, niewłaściwy poziom napoju, krzywo naklejona etykieta albo nawet drobna wada niewidoczna dla kogoś, kto patrzy tylko przez chwilę. Dlatego kolejny etap należy do najbardziej rygorystycznych w całej fabryce. Świeżo napełnione opakowania trafiają do systemów kontroli, które pracują z dużą prędkością, wykorzystując kamery, czujniki i automatyczne odrzutniki, aby wykryć każdą sztukę, która nie jest perfekcyjna. I to jest punkt kluczowy. Im szybsza linia, tym inteligentniejsza musi być kontrola. Nie ma sensu produkować tysięcy sztuk, jeśli część z nich miałaby trafić na rynek z wadą. Prędkość ma znaczenie tylko wtedy, gdy idzie w parze z kontrolą. Od tej chwili wchodzimy do strefy, w której fabryka zdaje się mieć elektroniczne oczy. Każda butelka, puszka lub inne opakowanie przechodzi coś w rodzaju cichego testu, podczas którego maszyny sprawdzają szczegóły w ułamkach sekundy, zanim produkt trafi do końcowego pakowania i dystrybucji.
Po napełnieniu Coca-Coli wiele osób wyobraża sobie, że może ona już ruszyć do sklepu. Ale wewnątrz fabryki zaczyna się etap decydujący – kontrola. Sama szybka produkcja nie wystarczy. Każda butelka, puszka lub opakowanie musi w kilka sekund udowodnić, że ma właściwy poziom, jest dobrze zamknięte i gotowe do podróży bez awarii aż do końcowego konsumenta. Ludzkie oko nie byłoby w stanie nadążyć za taką prędkością, dlatego misję przejmują kamery i czujniki. Gdy jednostki przesuwają się po taśmie, systemy sprawdzają poziom płynu, obecność etykiety, pozycję nakrętki, integralność opakowania i każdy szczegół poza normą. Ocena odbywa się w ułamkach sekundy, bez zatrzymywania głównego strumienia nowoczesnej produkcji. Kiedy butelka ma problem, zostaje automatycznie usunięta. Może to zrobić strumień powietrza, boczny wypychacz albo inny mechanizm odrzucający. Linia nadal pracuje, ale ta jedna sztuka wypada z toru. Ten szczegół zapobiega temu, by produkty z wyciekiem, niewłaściwym ciśnieniem lub krzywą etykietą trafiały na półki także w dniach wysokiego popytu podczas ważnych spotkań. Kontrola chroni również nasycenie dwutlenkiem węgla. Jeśli nakrętka zostanie założona z niewłaściwym momentem dokręcenia, gaz może stopniowo uciekać. Dla konsumenta oznacza to napój bez charakteru. Dla fabryki to sygnał ostrzegawczy. Coś w ustawieniach trzeba sprawdzić, zanim wada powtórzy się w tysiącach opakowań na tej samej przyspieszonej linii produkcyjnej. Kontrola jakości nie zaczyna się dopiero po rozlewie. Towarzyszy wodzie, syropowi, mieszance, karbonizacji i każdej zapakowanej partii. Próbki mogą być analizowane, wskaźniki są monitorowane, a operatorzy śledzą ekrany z danymi w czasie rzeczywistym. To stały nadzór nad produktem pozornie prostym, ale wytwarzanym w skali trudnej do wyobrażenia dla wielu osób. Po zatwierdzeniu opakowania trafiają do grupowania. Butelki tworzą zgrzewki, puszki układają się w zestawy, a kartony otrzymują identyfikację partii. To kodowanie jest ważne, bo pokazuje, kiedy produkt został wytworzony, przez którą linię przeszedł i dokąd ma trafić. Bez identyfikowalności logistyka staje się ślepa, a każda korekta traci szybkość dokładnie wtedy, gdy najbardziej potrzebuje pełnej precyzji. Na tym etapie automatyzacja działa z pełną siłą. Ramiona mechaniczne, transportery i paletyzatory organizują ogromne wolumeny, nie wybijając produkcji z rytmu. Źle ułożona paleta może przewrócić się w ciężarówce. Źle zgrzana paczka może się rozerwać. Dlatego nawet układanie musi spełniać standardy, bo droga do sklepów, barów, restauracji i domowych lodówek w dniu ważnego meczu wciąż będzie długa. Podczas wielkich turniejów sportowych ten etap zyskuje dodatkową presję. Fabryka nie pracuje tylko po to, by uzupełnić zwykłe półki. Pomaga zaopatrzyć spotkania przy grillu, domowe oglądanie meczów, pełne bary i sklepy, które spodziewają się skoków zakupów przed transmisjami. Każda zatwierdzona partia musi wyjechać bez opóźnienia. Ciekawe jest to, że w tej części Coca-Cola przestaje być tylko napojem i staje się ładunkiem przemysłowym. To, co było płynem w zbiornikach, teraz znajduje się w oznaczonych, pogrupowanych i ułożonych opakowaniach. Fabryka zmienia smak w zapas, zapas w zamówienie, a zamówienie w ciężarówkę, gotową wejść w kolejny tryb tej gigantycznej operacji szybkiej dystrybucji. I właśnie wtedy proces zmienia scenerię. Maszyny wykonały już swoją część, uzdatniły, wymieszały, nagazowały, rozlały i skontrolowały napój. Teraz zaczyna się wyścig poza fabryką. Teraz odkryjesz, jak Coca-Cola dociera do sklepów przed ważnymi meczami i trafia do milionów kibiców jako schłodzona butelka. Gotowa na pierwszy łyk przy rozpoczęciu spotkania. Po przejściu kontroli Coca-Cola przestaje być tylko napojem na linii produkcyjnej i staje się ładunkiem. Zgrzewki, kartony i palety trafiają do stref wysyłki, gdzie każda partia jest rozdzielana według miejsca docelowego, zamówienia i pilności dostawy. To tutaj fabryka łączy się z kolejną gigantyczną maszyną – logistyką. Ciężarówki muszą wyjechać na czas, trasy są planowane, centra dystrybucyjne przyjmują ogromne ilości towaru, a sklepy przygotowują się do uzupełnienia półek, zanim popyt wzrośnie w dni ważnych transmisji. Podczas wielkich wydarzeń sportowych ten ruch staje się jeszcze intensywniejszy.
Supermarkety, bary, restauracje i małe sklepy wiedzą, że popyt może gwałtownie wzrosnąć tuż przed meczami. Dlatego napój musi dotrzeć przed kibicami, przed spotkaniami ze znajomymi, przed imprezą i przed pierwszym gwizdkiem. Pomyśl o tym. Coca-Cola, którą ktoś otwiera, by świętować gola, mogła wcześniej przejść przez stalowe zbiorniki, karbonizatory, nalewarki, kamery kontrolne, paletyzatory, ciężarówki i centra dystrybucyjne, zanim w końcu trafiła do lodówki. Prosty łyk ukrywa ogromny łańcuch. I to jest najbardziej fascynująca część. Konsument widzi tylko schłodzoną butelkę w dłoni, ale za nią stoi operacja obejmująca chemię, inżynierię, automatyzację, kontrolę jakości i transport na gigantyczną skalę. Nic nie dzieje się przypadkiem, gdy miliony ludzi oczekują tego samego produktu. Ciekawostka polega na tym, że podczas wielkich wydarzeń sportowych Coca-Cola nie jest tylko produktem do kupienia. Staje się częścią rytuału. Jest w sklepie przed meczem, w szklance podczas transmisji i często przy świętowaniu po golu. Fabryka pracuje po to, aby ten moment wydawał się prosty. Dlatego pod koniec tej podróży pytanie nie brzmi już tylko, jak powstaje Coca-Cola. Prawdziwe pytanie brzmi, jak tak złożona operacja potrafi pozostać niewidoczna dla kogoś, kto chce tylko otworzyć schłodzoną kolę i obejrzeć mecz. Dziś zobaczyliśmy, że wszystko zaczyna się od wody, przechodzi przez syrop, ożywa dzięki gazowi, trafia do opakowań z ogromną prędkością, przechodzi elektroniczne kontrole i dopiero potem rusza na rynek. Każdy etap istnieje po to, aby końcowe doświadczenie zawsze wydawało się znajome. A jeśli spodobało Ci się poznawanie kulis Coca-Coli, zasubskrybuj teraz Fabryki i Fakty, bo tutaj odkrywamy fabryki, maszyny i procesy, które poruszają świat. I napisz w komentarzu, która część tej drogi Coca-Coli aż do dni wielkich meczów najbardziej Cię zaskoczyła. A jeśli myślisz, że widziałeś już wszystko, to nawet nie wyobrażasz sobie fabryki, którą pokazaliśmy w naszym poprzednim odcinku. Już pojawia się na Twoim ekranie, kliknij. I chodź ze mną odkryć kolejny ukryty sekret tutaj, w Fabrykach i Faktach. Serdecznie Cię pozdrawiam. Do zobaczenia tam.